W mieszkaniu pacjentki na oczach dzieci dochodzi do poważnego wypadku. Chciałam wymienić żarówkę. Już ode Spadła z drabiny. spadła. Miał pan jakiś duży wysiłek fizyczny? Tak, wie pan, przenosiłem meble w domu. Nagle taki dostałem masakrycznego bólu. Pacjent doktora Eryka bardzo cierpi z powodu przepukliny. Co się dzieje? W szpitalu stan kobiety bardzo się pogarsza. Lekarze diagnozują u niej groźną chorobę. Proszę przechylić do przodu, do przodu, do przodu. Stój, dziecko, rany boskie, stój! Przed szpitalem dochodzi do wypadku. Wszystko dobrze? Pokaż buzię, Nic mu się pokaż nie stało? główkę. Teraz pojedzie pani na tomografię głowy, bo chciałbym wykluczyć guza mózgu. Panie doktorze, jakiego guza? Ja mam 2 małych dzieci, ja nie mogę mieć guza. Żona do pana przyszła. Co właściwie ci się stało? Pacjent doktora Eryka prowadzi podwójne życie. Jego żona i kochanka spotykają się w szpitalu. Panie Damianie, żona do pana przyszła. W końcu prawda wychodzi na jaw. Ja bardzo pani już dziękuję za pomoc, ja sobie już dam radę, dobrze? Potwierdzam adres. Ulica Sokołowskiego, 11. Dobra, dzięki. To jest chyba tam. 11? Jest tu. Ekipa karetki podjeżdża pod jedną z kamienic w centrum miasta. Pogotowie zawiadomił 40-letni Tomasz Rosik. Z tego, co mówi, wynika, że podczas prac domowych jego żona spadła z drabiny i może mieć uszkodzony kręgosłup. Halo, słyszy mnie pani? Co się stało? Chciałam wymienić żarówkę. Już ode Spadła z drabiny. spadła. Chyba wkręcała żarówkę. Nie ruszać głową. Kobieta nie pracuje. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Od jakiegoś czasu często jest zmęczona i nie ma siły, żeby upilnować synów. Jak się czujesz, Beata? Źle. Ostrożnie. Okej. Chłopaki, zajmijcie się czymś. Weźcie, dokończcie to rysowanie. Dobra, nie kręćcie się tutaj pod nogami. Uważaj. Tomasz Adaś jutro musi pójść do dentysty na termin. Pamiętam. Pójdę z Musisz nim. go zabrać na 17. Pójdę z nim. Pacjentka bardzo cierpi. Mimo tego martwi się, czy mąż poradzi sobie z synami. Koniecznie. Dobra, dam radę. I Dam radę. Proszę nie ruszać głową, dobrze? pamiętaj, Dobra, przygotuję deskę. w lodówce jest obiad. Trzeba podgrzać. Odgrzeję, zjemy i przyjedziemy do ciebie zaraz. Ubiorę chłopaków, dam im jeść i przyjedziemy tramwajem. Tomek, przecież nie ma potrzeby tam się mną zaopiekują. Przyjedziemy. Wiem, że się tobą zaopiekują. Musisz się zająć dziećmi. Zajmę się, wszystko będzie dobrze. Po 15 minutach Beata Rosik została przyjęta na oddział. Ratownicy założyli jej szynę stabilizującą nogę. Teraz zajmie się nią ordynator oddziału. Dzień dobry, Piotr Wójtowicz. Jak pani sobie tę nogę złamała? Szłam na drabinę, chciałam wymienić żarówkę. Zakręciło mi się w głowie i spadłam. Okazuje się, że kobieta już wcześniej źle się czuła. Miała zawroty głowy i inne niepokojące objawy, ale jej mąż to zlekceważył. Praca serca miarowa. A często ma pani te zawroty głowy? Tak, ostatnio rzeczywiście często. I czasem też mam taki zamazany obraz, jakbym miała wadę wzroku. Albo widzę podwójnie. A z tymi zaburzeniami wzroku była pani już u lekarza? Nie no, skąd? Panie doktorze, ja mam 2 małych dzieci, ja mąż pracuje do wieczora, ja mam cały dom na głowie. Nie mam na to czasu. No nic, przyjrzymy się temu. Robimy tak, tomografię kręgosłupa, rentgen nogi. Musimy zobaczyć, gdzie pani ma złamaną tę nogę. Ciśnienie, EKG i podstawowe badania krwi. Dziękuję. Dobrze.
Cześć, a ty nie skończyłeś dyżuru? A podwójny, zastępuję Dominikę. Tytan pracy. Ostatnio coraz więcej pacjentów narzeka na poczucie ciągłego zmęczenia. Coraz dłużej pracują, w coraz większym stresie. Myślą, że są chorzy i przychodzą do lekarza, a tak naprawdę potrzebują odpoczynku. Być może nasza pacjentka jest po prostu przemęczona. Przyjrzę się temu, ale najpierw zajmę się złamaną nogą. Proszę sobie leżeć, za chwilę jeszcze podejdzie koleżanka i pobierze panu krew. Dobrze? Proszę na drugie łóżeczko, dobrze? Zaraz lekarz do pana podejdzie. Godzinę temu w izbie przyjęć zarejestrował się Damian Galewski. Mężczyzna twierdzi, że od kilku godzin bardzo boli go brzuch. Zajmie się nim dr Eryk. W tym samym czasie pacjentka doktora Piotra jedzie na rentgen. Dzień dobry panu. Co się dzieje? Mam jakiś taki dziwny ból tutaj z lewej strony. Bardzo boli? Bardzo, wie pan, najbardziej to w zasadzie na środku. Okej. Proszę się położyć, podnieść koszulkę. Dr Eryk podejrzewa, że powodem dolegliwości jest przepuklina, która jest patologicznym uwypukleniem zawartości jamy ciała, najczęściej jamy brzusznej, przez otwór w powłokach. Proszę podnieść koszulkę. Miał pan jakiś duży wysiłek fizyczny? Tak, wie pan, przenosiłem meble w domu. I nagle taki dostałem masakrycznego bólu, co nie da się tego wytrzymać. Uwięźnięta przepuklina okołopępkowa. Kiedy to się stało? Wie pan co, no mniej więcej 2 godziny temu? Oprócz czego jakieś nudności, wymioty? Nie, tylko mam taki niesamowity ból. A myśli pan, że ten ból jest przez przenoszenie tych mebli, ta przepuklina? Tak, jak najbardziej. No, takie rzeczy się zdarzają. Po prostu fragment jelita wyszedł z jamy brzusznej. Nazywamy to przepukliną. Mam taką prośbę, można jakoś szybciej, bo nie ukrywam, że bardzo mi się spieszy do pracy. Proszę pana, my tu zawsze wszystko robimy szybko. Krew do wszystkich badań i rentgen jamy brzusznej na stojąco. Dobrze. Jeżeli zdarzy się tak jak u mojego pacjenta, że fragment jelita wyjdzie z brzucha, musimy zrobić wszystko, aby odprowadzić go na swoje miejsce. Jeżeli tego nie zrobimy, może dojść do martwicy tkanek, no a to już będzie stan zagrożenia życia. Nie, proszę się teraz nie ruszać, ja muszę skończyć pobierać krew. Teraz sobie to proszę potrzymać. Teraz pan może odebrać. Cześć, kochanie. W szpitalu jestem. Tak. Karetka mnie zabrała prosto z pracy. Pielęgniarka zauważa, że pacjent rozmawia z kimś bliskim, ale kłamie, że do szpitala przywiozło go pogotowie. Nie wiem, coś takiego. Pan co, jeszcze muszę panu zmierzyć ciśnienie, bo jedziemy na rentgen. Może pan później zadzwonić? Kochanie, naprawdę muszę kończyć już. Zadzwonię do ciebie później, dobrze? No, pa, ja cię też. Przepraszam panią najmocniej, ale żona się strasznie martwi. Oczywiście, rozumiem. A ja nie mam nic w dokumentach na temat, że pana karetka przywiozła? Nic nie pisało? Wie pani co, no... Proszę położyć. Powiedziałem tak tylko żonie. Aha, rozumiem. Dobrze, już ciśnienie wiem. Będziemy na rentgen. Dobrze, Zosiu. To już możemy wyciągnąć rękę. I proszę spokojnie się na wózeczek usiąść, dobrze? Może pan zabrać ze sobą komórkę, proszę. No jest tak jak myślałem. Tymczasem pielęgniarka oddziałowa ma przerwę w dyżurze. Świeża kawa? Świeża. Pacjent jest gotowy? No tak, z zabiegowym. Słuchajcie, a ja słyszałam, jak on rozmawiał z żoną przez telefon i mówił, że go tu karetka do nas przywiozła. I że Jaka karetka? przepuklina go w pracy złapała. Przecież on tutaj sam przyszedł. Sam przyszedł, a przepuklinę ponoć dostał przy przenoszeniu mebli w domu. No to fajnie. Słuchajcie, facet coś wyraźnie kręci. Trzeba go wypytać, bo jak chodzi z tym od wczoraj, to... Zaraz dojdę do was, dobra? Żona do pana przyszła. Cześć, kochanie. Do szpitala przyjeżdża kobieta, która podaje się za żonę pacjenta. Ale to jest nieprawda. Z tego, co robiliśmy w nocy. Pacjentka ze złamaną nogą niespodziewanie traci czucie w rękach i nogach. Okazuje się, że jest ciężko chora. Wszystko w porządku? Co to się stało? Przed szpitalem pozostawiony bez opieki 5-latek cudem unika wypadku. Teraz pojedzie pani na tomografię głowy, bo chciałbym wykluczyć guza mózgu. Panie doktorze, jakiego guza? Ja mam 2 małych dzieci, ja nie mogę mieć guza. W szpitalu pojawia się również prawdziwa żona pacjenta z przepukliną. Obie kobiety są w szoku. Ja bardzo pani już dziękuję za pomoc, ja sobie już dam radę, dobrze?
W mieszkaniu pacjentki na oczach dzieci dochodzi do groźnego wypadku. Co się stało? Żona spadła z drabiny. Chodźcie. Gdzie jest? Proszę, w kuchni tam. Przepraszam. Halo, słyszy mnie pani? Co się stało? Chciałam wymienić żarówkę. Spadła z drabiny. Miał pan jakiś duży wysiłek fizyczny? Pacjent doktora Eryka bardzo cierpi z powodu przepukliny. Wygląda na to, że kłamie na temat tego, co się właściwie stało. Uwięźnięta przepuklina okołopępkowa. Słuchajcie, a ja słyszałam, jak on rozmawiał z żoną przez telefon i mówił, że go tu karetka do nas przywiozła. I że przepuklina go w pracy złapała. Że tutaj sam przyszedł. Sam przyszedł, a przepuklinę ponoć dostał przy przenoszeniu mebli w domu. Lekarze przygotowują się do zabiegu odprowadzenia przepukliny. Polega on na umieszczeniu jelita we właściwym miejscu w jamie brzusznej pacjenta. Pacjent gotowy. To bardzo bolesny zabieg. Lekarze mają nadzieję, że mężczyzna wytrzyma ból. Spróbujemy panu odprowadzić to jelito. Proszę podkurczyć nogi. Powoli. Ja panu będę masował to miejsce, które boli. Proszę spróbować się rozluźnić, dobrze? O. Wiem. Proszę mi powiedzieć, kiedy się właściwie zaczęły tak naprawdę te bóle u pana? Tak jak panu mówiłem, parę godzin temu w pracy. Ła! No nie no, Doktor Eryk próbuje dowiedzieć się, jaka jest prawda. Od tego zależy skuteczne udzielenie pomocy pacjentowi. Widzi jednak, że mężczyzna wciąż kłamie. w nocy? Tak, wziąłem sobie tabletki przeciwbólowe. I rano się obudziłem z tym cholernym bólem. Ała! Ja nie rozumiem, a dlaczego pan tak późno do nas się zgłosił? Nie dałem rady wcześniej. Ale mnie to boli. No, nic z tego nie będzie. Trzeba podać leki rozkurczowe. Spróbujemy za 1,5 godziny. Co? Ja muszę wracać do pracy. Proszę, teraz nigdzie nie może wracać. Z tą przepukliną i tak daleko pan by nie zaszedł. Jak pana zacznie boleć brzuch albo zacznie pan wymiotować, wtedy będziemy mogli zacząć operację. A ja błagam pana, ja naprawdę muszę stąd wyjść. A ja pana błagam, żeby pan zrozumiał, że to jest poważna sytuacja. Jeżeli nam się nie uda cofnąć tej przepukliny, to czeka pana zabieg. A jeżeli pan teraz wyjdzie ze szpitala, to wyjdzie pan tylko na własną odpowiedzialność. Pani Basiu, proszę podać pacjentowi coś rozkurczowego i wracamy na segregację. Dobrze. Nie wiem, dlaczego pacjent nie powiedział, że bóle brzucha zaczęły się już w nocy. Po tylu godzinach od uwięźnięcia w jelicie może już być ubytek. Jeżeli pacjent teraz wyjdzie ze szpitala, to naprawdę może to się dla niego skończyć tragicznie. Tymczasem w szpitalu czeka już mąż pacjentki, którą zabrało z domu pogotowie. Miał w domu zrobić synom obiad, jednak nie poradził sobie z tym zadaniem i zabrał chłopców na pizzę. Teraz ma nadzieję, że lekarze szybko pomogą jego żonie i cała rodzina wróci do domu. Teraz się mogą państwo przywitać, natomiast za chwilę zabiorę panią na badania i wtedy trzeba będzie poczekać na korytarzu, dobrze? Dziękujemy. Adaś, Hej, jak się Staś, czujesz? cześć. No jeszcze Dobrze słabo. wszystko? Nie przeszkadzajcie Ej, chłopcy, panu, chłopcy. ej. Dajcie panu spokój. Żabki. Przepraszam pana. Jak sobie beze mnie radzicie? Świetnie, byliśmy na pizzy. No przecież. Nie przesadzaj, jak zjedzą sobie pizzę, od czasu do czasu nic im nie będzie. Ale miałeś odgrzać obiad z lodówki. Aj. No w każdym razie nieprędko tu wyjdę, stąd wyjdę. Jak to? No przecież myślałem, że dostaniesz jakieś kule i kiedy wychodzisz? No, na razie lekarze muszą założyć mi gips, a potem zrobić niezbędne badania. Muszą się przyjrzeć temu. Chłopaki, Chłopcy. jakie badania? No, muszą się przyjrzeć temu mojemu zmęczeniu. Jakiemu znowu zmęczeniu? Lekarze zaniepokoiły opisane przez pacjentkę objawy oraz ciągłe zmęczenie, na które się skarży. Zmęczona, źle się Jej czuję. mąż wyraźnie się denerwuje. Boi się, że nie poradzi sobie z synami, którymi nigdy wcześniej sam się nie zajmował. A ty siedzisz sobie w domku, popijasz herbatę, zajmiesz się czasami chłopakami, wyjdziesz z nimi na... Hej! Spokój. No ale praca w domu to jest dokładnie taka sama praca jak twoja praca zarobkowa. Ty myślisz, że to jest takie proste? Wracasz późno, cały dom jest na mojej głowie. Hej, chłopaki. Hej! Adaś, patrz. Kocham żonę, ale ona moim zdaniem wydziwia. Ja nie słyszałem o takiej chorobie, żeby ktoś wiecznie był zmęczony. Teraz będzie leżeć w szpitalu miesiąc czasu i leczyć się na swoje zawroty głowy. A ja? Co, mam zwolnić się z pracy, żeby zająć się dziećmi? Podczas zabiegu gipsowania złamanej nogi pacjentka zwierza się doktorowi Piotrowi. Że jest z tymi pani omdleniami? No, to już trwa od kilku miesięcy.
Ja tak nieraz nawet nie mam siły podnieść się z łóżka, tak próbuję wstać, podnoszę się i opadam na poduszki. Po prostu, no nie wiem, co się dzieje, ale nie mam na nic siły. Nic, za chwilę będą wyniki badań. Ja zobaczę, co się tam dzieje. Może się dowiemy coś więcej. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Mężczyzna jeszcze nie wie, że żona opowiedziała doktorowi Piotrowi o swoich objawach i że lekarz potraktował to bardzo poważnie. Cześć, diabełki. No, zrobicie mamie krzywdę, spokój, ej. Idziecie teraz do mnie, tak? Tak, zajrzymy na chwilkę, no. Ja mogę teraz się zobaczyć z dziećmi. Oczywiście, tak. Przepraszam. Adaś, patrz jaki mama fajny gips. Tak, możemy na nim porysować? Może ja pomogę? Tak, za chwileczkę będziecie mogli. Czekaj, ja ci pomogę troszkę, pomóż poczekaj. mi. To ja narysuję czaszkę i bomby. Wygląda na to, że pacjentka czuje się już lepiej. Jej mąż ma nadzieję, że po założeniu gipsu wreszcie pójdą do domu. No jak? Wiesz już, kiedy wychodzisz? No nie, mówiłam ci, że muszą mi zrobić niezbędne badania. No a kiedy będziesz wiedzieć? No pewnie jak skończą mnie badać. No nic na to nie poradzę, że muszę tu chwilę zostać. No ale to co, ja mam się zwolnić z pracy, żeby się nimi zająć? No Tomek, nie ma innego wyjścia. To naprawdę nie są żarty. Ty nie pamiętasz, co się stało z Adasiem przez te moje dolegliwości? No właśnie, pamiętam. Twoje dolegliwości były takie, że spałaś w ciągu dnia. Spałam, tak, i Adam poparzył sobie rękę. No tak? właśnie, a dlaczego? Dlatego, że spałaś. No oczywiście, bo byłam zmęczona, nie rozumiesz W środku tego? dnia, zmęczona. No oczywiście, że tak, bo ty... Całymi dniami snujesz się jak duch po mieszkaniu. Dzieciaki to są zaniedbane. A w domu jest taki bajzel, że nie wiem. Wiesz co, ty oczywiście jesteś najlepszy i bez winy, tak? Przychodzisz z pracy, siadasz przed telewizorem, żądasz Ale kolacji. kto na to wszystko zarabia? Państwa. Za co? Proszę państwa, proszę. Przepraszamy. Przepraszam. Za co Oczywiście, żyjecie, co? Ale są ojcowie, są mężowie, którzy swoim żonom pomagają, tak? Pomagają przy dzieciach, pomagają w domu, a ty nie, ty po Tak, prostu... ale ja też mam prawo być zmęczony po całodziennym dniu pracy, tak? No oczywiście, ty masz Dobrze, prawo proszę być. poczekać na korytarzu, ja muszę w tym momencie podpiąć pacjentkę. Dobrze, chodźcie, Nie chodźcie. mogę cię słuchać. Chodźcie, mamusia jest zmęczona, musi odpocząć, chodźcie. Pa, diabełki, pa. Wrócimy. No, Jasne, idziemy. Pa. zobaczymy się niebawem. Dzień dobry, szukam Damiana Galewskiego. Pani jest żoną? Tak. A to proszę za mną. W szpitalu pojawia się kobieta, która szuka Damiana Galewskiego. Żona do pana przyszła. Cześć, kochanie. Kobieta naprawdę nie jest żoną pacjenta, ale ma nadzieję, że wkrótce się pobiorą. Poznali się na firmowym wyjeździe i dziewczyna wciąż jest bardzo zakochana. Wszystko jednak wskazuje na to, że mężczyzna nie traktuje jej równie poważnie. Co właściwie ci się stało? Dostałem jakieś przepukliny od wysiłku. Od wysiłku? Aj, uważaj. Jakiego wysiłku? Au. Od tego, co robiliśmy w nocy. Przyniosłam ci kilka rzeczy. Karola, ja cię błagam, ja zadzwonię do ciebie później, dobrze? Pewnie masz dużo roboty. Nie, spokojnie. Spokojnie. Zadzwoniłam do pracy, powiedziałam, że się spóźnię. Mogę z tobą posiedzieć, chyba że nie chcesz. Nie no, chcę. Odnośnie wczorajszej nocy chciałam ci coś powiedzieć. Odstawiłam tabletki. Może będziemy mieli dzidziusia. Co zrobiłaś? Odstawiłam tabletki. Dlaczego? No jak to dlaczego? No chcę mieć z tobą dziecko. Chcę, żebyśmy się pobrali. Ty też chyba tego chcesz, prawda? Nie no, chcę. Może ciasteczko? Nie. Znamy się z Damianem dopiero pół roku, ale ja wiem, że to jest mężczyzna mojego życia. Jest taki czuły, troskliwy, opiekuńczy, a jaki inteligentny. Na takiego faceta czekałam całe życie. Jest po rozwodzie, ale dzięki temu jeszcze bardziej się stara. Chcę, żeby nasz związek przetrwał. Wiem, że będziemy szczęśliwi. Doktor Piotr analizuje wyniki badań swojej pacjentki. Podane przez nią objawy są niepokojące. Postanawia skonsultować się z doktorem Michałem. Ja mam pacjentkę ze złamaną nogą, ale obawiam się, że tam jest jakiś problem neurologiczny, osłabienie napięcia mięśniowego, zaburzenia wzroku, omdlenia, bóle głowy. Myślałem, że tarczyca, ale TSH jest w normie. Nie, ale tu anemii nie ma, nerki są w porządku.
EKG w normie. Może to jest depresja i są to osłabienia. Ale jak zaburzenia widzenia, może być na to zerknął. Dobra, ona jest na segregacji? Tak. Skończę i pójdę do niej. Dobra. Szefie, No, już pora na drugą próbę odprowadzenia przepukliny tego pacjenta. zaraz idę. A mój kolega kiedyś dostał przypukliny, jak mył okna. Tak? Świetny sposób, żeby tego nie robić. O, no ja teraz znowu usłyszałam tego pacjenta, że przypukliny dostał podczas igraszek z żoną. Co? No, Komu on to mówił? no właśnie żonie się bardzo z tego śmiali. Słuchajcie, ten facet mi się nie podoba. Najpierw mówi, że to się w pracy stało, potem, że przenosił meble, teraz, że w nocy jakieś igraszki z żoną. No. Jestem tylko ciekawy, co oni z tą żoną robili, że mu jelito z brzucha wypadło. Nie grali w warcaby. Lekarze wiedzą już, że pacjent z jakiegoś powodu nie mówi im prawdy. Podejrzewają, że wstydzi się przyznać, że do urazu doszło podczas seksu z żoną. Doktorze, pacjent gotowy. Dziękuję. Ciężkie musiały być te meble. Mocno pan szarpnął. A, dźwignąłem do góry i coś mi w brzuchu przeskoczyło. No to spróbujemy po raz drugi. Znowu będzie bolało. No, trochę musi, proszę pana, boleć. Lekarze podali pacjentowi leki przeciwbólowe i rozkurczające. Mają nadzieję, że teraz zabieg odprowadzenia przepukliny uda się. Pacjent jednak wciąż cierpi. No i jest. Leki rozkurczowe zadziałały. O, dziękuję. Jezu, jaka ulga. Ale chyba nie będę musiał tu już zostać. Stań pan na obserwacji. Ale ja już panu tyle razy mówiłem, że ja już muszę stąd wyjść. Proszę pana, od pierwszego bólu minęło 12 godzin. Mogło dojść do perforacji jelita. Po prostu mogło to jelito panu pęknąć. A to jest bardzo niebezpieczne. Ale ja już dłużej tu nie wytrzymam. Pacjent doktora Eryka nie chce zostać w szpitalu, ale po rozmowie z lekarzem zgadza się spędzić kilka godzin w sali obserwacji. Boi się jednak, że jego kłamstwa wyjdą na jaw. Może sobie pani przećwiczyć? Tymczasem Beata Rosik podejmuje pierwszą próbę samodzielnego chodzenia o kulach. Pielęgniarka ma wątpliwości, ale kobieta jest bardzo uparta. Pani nie wygląda za dobrze. Trochę słabo, co? Ja muszę szybko wrócić do dzieci i do męża. Także muszę ćwiczyć. Dobrze, może pomogę w jakiś sposób. Nie, poradzę sobie. O, proszę. No, przecież świetnie mi idzie. Ale co się dzieje? Proszę pani! Wszystko w porządku? Co to się stało? Niech pan pomoże. Kobieta jest przerażona. Nagle straciła czucie w rękach i w nogach. Takie objawy pojawiły się u niej po raz pierwszy. Teraz naprawdę boi się, że może być poważnie chora. Dobrze, na łóżko. Ale dlaczego? Co się ze mną dzieje? Przecież to jest niemożliwe. Teraz znowu czuję normalnie. Czy powiedzieć, boli panią coś? Nie. To proszę odpocząć. Za chwileczkę przyjdzie do pani neurolog. Przepraszam, doktorze, ja mówiłam, że pacjentka jest za słaba, ale się uparła. Wszystko w porządku? Poobijała się pani? Nie, w porządku. Nic pani nie boli? To raczej nie jest zwykłe przemęczenie. Pacjentka ma znacznie osłabione mięśnie rąk i nóg. Do tego zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą wskazywać na jakiś problem nerwowo-mięśniowy. Musi ją koniecznie zbadać neurolog. Poproszony przez ordynatora dr Michał rozpoczyna wywiad z pacjentką. Kobieta jest bardzo słaba. Tego rodzaju objawy mogą świadczyć o różnych chorobach. Dlatego dr Michał musi teraz zbadać jej reakcję na bodźce. Proszę zamknąć oczy. Otworzyć. Jeszcze raz zamknąć. Otworzyć. Pani nierówne szpary powiekowe. Dobrze, proszę dać mi ręce. Ale nie tak na krzyż, dobrze. I teraz proszę mi ścisnąć moje dłonie. Z całej siły. Nie dam rady mocniej. Nie może pani mocniej? Nie. A proszę mi powiedzieć, czy te objawy słabości, one się nasilają wieczorem? Tak, ja rano jeszcze jakoś daję sobie radę, ale z upływem czasu staję się coraz słabsza i pod wieczór jestem już kompletnie wykończona. Co mi jest, panie doktorze? No, na razie trudno powiedzieć. To są objawy, które można przypisać wielu chorobom. Dobrze, zrobimy tak. Teraz pojedzie pani na tomografię głowy, bo chciałbym wykluczyć guza mózgu. Ale jak to guza? Panie doktorze, jakiego guza? Ja mam 2 małych dzieci, ja nie mogę mieć guza. Niech się pani uspokoi. To jest tylko badanie. Jak powiedziałem, chcę wykluczyć guz mózgu, dobrze? A potem pojedziemy na neurologię i tam zrobimy kolejne badania, dobrze? Informacja, że lekarze biorą pod uwagę tak poważne schorzenie jak guz mózgu, to szok dla pacjentki.
Pomimo tego kobieta martwi się nie o siebie, ale o swoją rodzinę. Tymczasem jej nieświadomy niczego mąż jest coraz bardziej zły na żonę. Teraz sobie będzie leżeć, leczyć swoje zmęczenie. A ja ciekawe, kiedy ja poświęcę czas wam, jak muszę chodzić do pracy. Tata, a czemu wy się z mamą ciągle kłócicie? Nie kłócimy się, tylko rozmawiamy. Czasami przecież musimy porozmawiać o ważnych sprawach, tak? Jak my z Adasiem rozmawiamy o ważnych rzeczach, to mówicie, że się kłócimy. Bo wy się kłócicie, wy bez przerwy się kłócicie. W ogóle gdzie jest Adaś? Poszedł zrobić siku. No ale coś długo go nie ma. Chodź go poszukamy. Przepraszam panią bardzo, czy mogłaby pani zerknąć tam na rzeczy? Zaraz wrócimy. Dopiero teraz Tomasz Rosik zauważa, że młodszy syn długo nie wraca do izby przyjęć. Przepraszam panią bardzo, gdzie tu jest toaleta? Tym korytarzem. O, dziękuję bardzo. Chodź, może jest jeszcze w toalecie. Chodź, poszukamy go. Adaś! Adaś! Okazuje się jednak, że chłopca nie ma w łazience. Ale Adasia nigdzie tutaj nie ma. Może jest u mamy, chodź. Chodź, polecimy, może jest u mamy. Tata, nie ciągnij mnie, tego się przewrócę. Nie przewrócisz się, chodź. Chodź, chodź. Zaczekasz tutaj na mnie, dobra? Ojciec jest coraz bardziej zdenerwowany zniknięciem dziecka. Chłopiec ma tylko 5 lat. Przepraszam bardzo. Tak? Beatko, nie ma tutaj Adasia? No nie, był z tobą. Co się stało? Nie, nic. Wpisz wyniki, dobrze? Pielęgniarka oddziałowa zdążyła zauważyć, że ojciec kompletnie nie radzi sobie z synami. Postanawia pomóc mu w odnalezieniu chłopca. A szukał pan w toalecie? Byliście? A w barku? Patrzył Tak, pan? pytaliśmy doktora, ale nikt go nie widział. A tutaj mieliśmy wszystkie nasze rzeczy. Rozumiem. Dorotko, widziałaś takiego małego chłopca? Był tu gdzieś? Nie? Tata, ale Adasia rzeczy nie ma. Jak to nie ma? To może na zewnątrz wyszedł? Chodź. Nie, no, proszę pana, momencik, no przecież mróz jest, proszę syna ubrać, no gdzie pan tak biegnie? Przepraszam. Dorota, podaj mi kurtkę, szybko. Momencik, dobrze? Szybko ubieram się. Mam nadzieję, że nie wyszedł. Mężczyzna jest zagubiony. Nie zauważył nawet, że synek zabrał swoje rzeczy. Boi się, że mógł sam wyjść ze szpitala. Adaś! Adaś! Stój, dziecko, rany boskie, stój! Stój! Nic ci się nie stało? Wszystko dobrze? Pokaż buzię. Nic mu się nie stało? Wszystko dobrze. Wszystko... Nic mu się nie stało? Przecież pan musi syna pilnować, gdzie pan dziecko sam opuszcza. Przepraszam, Jak pan proszę tylko proszę pilnować syna następnym razem. Tragedia się mogła Wszystko stać. dobrze? Wszystko Na pewno wszystko w porządku? Wszystko dobrze. Jesteś Ale cały? niech pan na Tak? dziecko Chodź, uwagę idziemy, zwraca, tak. przecież on jest za mały, żeby Niech sam pan pilnuje wychodzić. syna, naprawdę. Na szczęście chłopcu nic nie jest. Nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Jednak ojciec wie, że mogło dojść do wypadku i że nie upilnował dziecka. Tymczasem w szpitalu po badaniu USG Damian Galewski wraca do sali obserwacji. Słuchaj, Jan, to jest nic. 2 lata temu, słuchaj, jak jeździłem sportowym samochodem, to potrzaskałem sobie kości wszystkie. Kłócę się twoje kości. Panie Damianie, żona do pana przyszła. Ja bardzo pani już dziękuję za pomoc. Ja sobie już dam radę, dobrze? Ale... Nie, bardzo Mężczyzna jest zaskoczony widokiem żony. Jednak szybko odzyskuje pewność siebie i udaje, że kochanka to przypadkowa znajoma ze szpitala. Prosi ją, żeby wyszła i spokojnie wita się z żoną. Bardzo się cieszę, dziękuję. Wiesz, zaskoczony jestem troszeczkę. A co się stało? Wiesz co, miałem problem z przepukliną i lekarz, udało mu się to naprawić. Ty coś dźwigałeś? Nie dźwigałem, tylko po prostu kolega poprosił mnie w pracy o przesunięcie biurka, no i nie mogłem mu odmówić. Wiesz, A kto to był? to była jakaś pani, która pomogła mi na korytarzu, bardzo miła. Wiesz co, miałem bardzo ciężki dzień. Muszę na chwileczkę wyjść do toalety, dobrze? Ale ty możesz w tym stanie? Mogę. Ślicznie dzisiaj wyglądasz, naprawdę. Daj mi sekundę, minutkę, ja zaraz wrócę, tylko... Okazuje się, że wbrew temu, co powiedział kochance, mężczyzna jest żonaty. Od dłuższego czasu prowadził podwójne życie i oszukiwał obie kobiety. Powiedział mi, że jest po rozwodzie. Ukłamał mnie, drań. A ja myślałam, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Jeszcze mnie tak upokorzył.
Pacjent cieszy się, że żona nie zorientowała się, że ma kochankę. Musi teraz wytłumaczyć, dlaczego tak długo okłamywał ją, że jest po rozwodzie. Ma nadzieję, że znowu uda się mu ją oszukać. Słuchaj, powiedziałem ci, że jestem w separacji, bo tak jest, rozumiesz? Już nie zależy mi na tamtym związku, kocham tylko ciebie, zrozum to. Zobacz, nawet obrączki nie mam, zobacz. Powiedziałeś mi, że jesteś po rozwodzie, Zobacz, rozumiesz? wybacz mi, Karolina, proszę cię, Karolina! Niespodziewanie mężczyzna dostaje silnego bólu brzucha. Jego kochanka jest przerażona. Co się dzieje? Nie wiem, upadł. Przynieś wózek. O, powoli. Pani spotyka się z moim mężem. W szpitalu dochodzi do awantury między żoną i kochanką pacjenta. Może mi pani powiedzieć, jakim prawem rozbija pani nasze małżeństwo? Mam tego dość. Mam tego dość. Dłużej tego nie wytrzymam. Jesteś nadal na mnie zła? Przepraszam cię. Pacjent chce przekonać żonę, że nic go nie łączy z kochanką. Czy kobieta mu uwierzy? Możesz mi wybaczyć? Co się dzieje? Co się dzieje? Rany boskie, siostro! Okazuje się, że pacjentka doktora Piotra jest nieuleczalnie chora. Proszę przechylić do przodu, do przodu, do przodu. Ale ze mnie palant. Ja myślę, że ona udaje. Kobieta, która trafiła do szpitala ze złamaną nogą, jest poważnie chora. Wszystko w porządku? Co to się stało? Teraz pojedzie pani na tomografię głowy, bo chciałbym wykluczyć guza mózgu. Panie doktorze, jakiego guza? Ja mam 2 małych dzieci, ja nie mogę mieć guza. Żona do pana przyszła. Okazuje się, że kobieta, która podała się za żonę pacjenta, jest jego kochanką. Jakieś przepukliny od wysiłku. Od tego zrobiliśmy w nocy. Chcę, żeby nasz związek przetrwał. Wiem, że będziemy szczęśliwi. Panie Damianie, żona do pana przyszła. Chwilę później w szpitalu pojawia się jego prawdziwa żona. Lekarza! Co się dzieje? Nie wiem, upadł. Przynieś wózek. O, powoli. A, jedziemy na blok. Dobra. Przepraszam, co się stało? Jestem jego żoną. Proszę pani, prawdopodobnie doszło u męża do perforacji jelita, musimy go operować. Gdyby pacjent zgłosił się do szpitala po pierwszym ataku bólu, do perforacji jelita by nie doszło. Miał szczęście, że został u nas na obserwacji. Gdyby wyszedł wcześniej, byłoby z nim naprawdę kiepsko. Damian Galewski musi pilnie przejść operację. Jego żona zorientowała się, że coś go łączy z kobietą, z którą był na korytarzu, ale nie jest bardzo zaskoczona. Mąż już wcześniej ją zdradzał, ale zawsze obiecywał, że więcej już tego nie zrobi. Uwaga. Chłopaki, Proszę pan powolutku. wejść słupcami do sali, tylko chłopaki, cichutko i grzecznie, bo tam są chorzy ludzie, pacjenci, dobrze? Powolutku. Cichutko idziemy. Powolutku. Mąż pacjentki ze złamaną nogą nie spuszcza chłopców z oka ani na moment. Wciąż jednak nie bardzo sobie radzi z ich zachowaniem. Cześć, kochanie. Cześć. Przyniosłem ci coś do picia. Co się stało, mój diabełku? Nic, tylko się Zaraz stęskni. ci dam. Tomasz? Tata, możemy zagrać na grze? Dobra, ale Tomek, będziecie grzeczni, coś się dobra? stało? Nie, no coś ty. Wszystko okej. Adaś tak dziwnie wygląda, co się dzieje? Nie, dobrze wszystko wydaje ci Tomasz, się. spójrz na mnie, jest... Dobrze wszystko jest. Wiesz już coś? Mówili ci coś lekarze? Nie no, zrobili mi tomografię Proszę, głowy, tylko ale... grzecznie siadamy, tak? Jeszcze czekam na wynik. Dobrze. Dam ci coś do picia. Tak. Czego się napijesz? Otwórz mi wodę, proszę. Wodę? Otworzyć ci od razu? Tak. No to proszę. Chłopaki, wy chcecie soczku? Proszę cię. Dzięki. To dam chłopakom też po soku. Mężczyzna ma wyrzuty sumienia, ale udaje przed żoną, że nad wszystkim panuje. Tak. Nagle z kobietą dzieje się coś dziwnego. Co się dzieje? Dziękuję. Co się dzieje? Rany boskie, siostro! Mamusiu, co ci się stało? Stańcie. Proszę przechylić do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu. Spokojnie. Już. Piła wodę, zakrztusiła się i nagle upuściła. Co się stało? Co? Straciłam czucie w rękach. Czucie w rękach? Co się ze mną dzieje? Ręce jej opadły po prostu. Nic nie wykazała. Nic nie wykazała. Nie. Nie mam guza. Nie, guza pani nie ma. Badanie tomograficzne wykluczyło guza mózgu. Jednak nagła utrata czucia w rękach i problemy z przełykaniem to niepokojące objawy. Doktor Michał ma już podejrzenie, co może być tego przyczyną. A może to miastenia? Trudności z przełykaniem, ogólne osłabienie siły mięśniowej, zwłaszcza kiedy chory jest zmęczony, to są typowe objawy tej choroby. Testy na miastenie są dosyć skomplikowane, ale jeżeli ordynator pozwoli, podamy pacjentce lekarstwo, które przybliży nas do diagnozy. Jeżeli po podaniu leku pacjentka na chwilę poczuje się lepiej, będzie to prawdopodobnie oznaczało, że ma miastenię. Ale ze mnie palant. Ja myślę, że ona udaje.
A ona naprawdę nie mogła podnieść się z łóżka. Mam nadzieję, że na tym oddziale wszystko się wyjaśni i to nie będzie nic poważnego. Podejrzewali, że ma guza, rany boskie. Tymczasem w poczekalni dochodzi do awantury. Żona nie może uwierzyć, że kochanka wciąż jest w szpitalu. Tak, a co pani do tego? Od dawna. Od kilku miesięcy. Może mi pani powiedzieć, jakim prawem rozbija pani nasze małżeństwo? Ale ja nie rozbiłam żadnego małżeństwa. Przecież Damian mi powiedział, że jest po rozwodzie, że jesteście w separacji. I pani mu tak łatwo uwierzyła, tak? Ale... To co ja tu robię? Proszę mi powiedzieć, co ja tu robię? Przychodzi pani do szpitala, do obcego męża. Odgrywa tutaj scenki rozżalonej żony. Jakim prawem? Na co pani tu czeka? Proszę stąd wyjść. Kobieta jest wściekła. Nie może uwierzyć, że mąż ją tak upokorzył i po raz kolejny zdradził. Przysięgał, że już nigdy tego więcej nie zrobi. Zapewniał, że tylko mnie kocha, a ja mu wierzyłam, chciałam mu wierzyć. Ostatnio znów późno wracał do domu, bo miał spotkania z klientami albo wyjeżdżał na 2 dni na szkolenia. Wszystko jasne. Mam tego dość. Mam tego dość. Dłużej tego nie wytrzymam. Zabieg usunięcia uszkodzonego fragmentu jelita przebiegł bez komplikacji i wygląda na to, że pacjent doktora Eryka szybko wróci do zdrowia. Lekarz jest przekonany, że już następnego dnia mężczyzna będzie mógł być wypisany do domu. No i jak się pan ma? Troszkę lepiej, ale mam nadal jakieś dziwne bóle. No to nie są dziwne bóle, pan jest po operacji. Zostanie pan z nami do jutra. Jutro? Mhm. Pani Basiu, Tak? jakiś lek przeciwbólowy dla pana, ale nie za mocny. Tymczasem do sali wraca żona mężczyzny. 30-latek ma nadzieję, że nie rozmawiała z jego kochanką i że uda mu się jakoś wytłumaczyć z tej znajomości. Miło cię widzieć. Jesteś nadal na mnie zła? Przepraszam cię. Wiesz, że ja cię bardzo kocham i chcę, żebyśmy byli razem. Zamknij się. Możesz mi wybaczyć? Ja już nigdy cię nie zawiodę, obiecuję ci to. Ta kobieta dla mnie nic... Zamknij się, mówię. Ona dla mnie nic nie znaczyła, zrozum to. Czekałam tylko, aż operacja się skończy, żeby powiedzieć ci, że odchodzę. Jak wyjdziesz ze szpitala, to przyjedź po swoje rzeczy. Nie rób mi tego, proszę. To już jest koniec. Możemy jeszcze pogadać? Składam wniosek o rozwód. Proszę cię. Pogadajmy jeszcze, proszę cię, Dagmara! Niech pan nie wstaje. Proszę nie płakać. Naprawdę, proszę nie płakać. Test zlecony przez doktora Michała potwierdził spodziewaną diagnozę. Pacjentka choruje na miastenię, chorobę, która powoduje znaczne osłabienie mięśni. Przepraszam cię, muszę kończyć. Po podaniu leków kobieta czuje się o wiele lepiej, jednak jej choroba jest nieuleczalna. Tak, no dostałam jakiś zastrzyk i ja nagle czuję, że mogłabym pójść na kręgle. Niedługo pani pójdzie. Muszę panią ostrzec, że ta poprawa jest krótkotrwała. Wzrost siły mięśniowej to jest efekt leków. To zresztą typowe dla miasteni. Musimy jeszcze poczekać parę dni na wyniki przeciwciał, ale nie sądzę, żeby diagnoza się zmieniła. No ale czym jest miastenia? Miastenia to jest choroba autoimmunologiczna. Po prostu przeciwciała, które wytwarza pani organizm, walczą z pani tkankami, niszcząc je. Nie jest groźna. Dzięki stosowaniu leków można złagodzić jej objawy, ale przynajmniej na razie jest niestety nieuleczalna. W ten sposób, przy okazji złamania nogi, zdiagnozowaliśmy u pacjentki bardzo groźną chorobę. Cieszę się, że się udało. Dzisiaj miastenia jest nieuleczalna, ale medycyna rozwija się bardzo szybko. Może za kilka lat uda się wynaleźć lek, który uwolni pacjentów od tej choroby. Jest mama. Tu jest wypis ze szpitala, zalecenia i termin konsultacji. Dziękuję, Proszę, dziękuję pani profesor. Dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam. I jak się czujesz? Halo, Już się chłopaki. czuję nieźle. Chodźcie, diabełki, proszę do idziemy. mnie. Uwaga, żebyście nie przewrócili mamy. Nie no, ja już sobie całkiem nieźle radzę. Widzę, że sobie pani dobrze radzi. No, radzę sobie. Beatę Rosik po kilku dniach odbiera ze szpitala rodzina. Jej mąż dowiedział się od lekarzy, jak postępować z osobą chorą na miastenię. Obiecał też bardziej pomagać w domu.
Przez tych kilka dni zrozumiał, że Beata i dzieci są dla niego wszystkim. Jak się czujesz? Wiesz co, no już lepiej. Jak widzisz, jakoś sobie radzę. Nauczyłam się chodzić o super. kulach. No to ale super. będziecie mi musieli wszyscy pomagać teraz w trójkę. Cieszę się, że wreszcie wiadomo, co mi jest. No, co prawda to taka radość przez łzy, bo to jest nieuleczalna choroba. No ale przynajmniej dzięki lekom mogłam wstać z łóżka. I mąż jakiś taki odmieniony złagodniał. Jest bardziej wyrozumiały. A może mi się tylko wydaje. No i moje diabełki. Jakby grzeczniejsze. Nie, chociaż nie. Diabełki zostały jakie były. Tylko ja po prostu czuję się lepiej. No i zostałem sam. Zresztą mam nauczkę. Pojadę teraz do żony i porozmawiam z nią. Może da się jeszcze przebłagać. Tyle razy mi dawała ostatnią szansę. Kupię jej kwiaty. Może zawsze to działało. Może raz ostatni mi uwierzy i wycofa ten głupi pozew o rozwód. Damian Galewski został wypisany ze szpitala. Mężczyzna bardzo szybko powrócił do pełni sił. Ma nadzieję, że uda mu się przeprosić żonę i wszystko naprawić. Kobieta jednak nie odbiera jego telefonów, a jego rzeczy odwiozła rodzicom. Na oddział ratunkowy zostaje przewieziony wprost ze szkoły nauczyciel, który stracił przytomność podczas lekcji. Nauczyciel się posprzeczał z jednym z uczniów, potem go uderzył, stracił przytomność, no i chłopak ma rozcięty łuk brwiowy. A on to znaczy ten nauczyciel, on często takie napady ma? Jest agresywny w ogóle? Nie, działo się z nim coś dziwnego od kilku tygodni. Ratownicy zostają również wezwani do młodej kobiety, która na ulicy dostała ostrego ataku bólów brzucha. Ja mam dziecko. Tak to się nie mogę stracić tego dziecka. Wiem, muszę skończyć badanie. Boże, jak boli. Iza jest miłością mojego życia. Jest w ciąży. Oboje tak czekamy na to dziecko. W szpitalu pojawiają się rodzice pobitego przez nauczyciela nastolatka. Proszę panią, ja rozumiem, że się chłopaki pobiją, ale nie to, że nauczyciel podnosi na ucznia rękę. Tymczasem stan nauczyciela gwałtownie się pogarsza. Czy lekarzom uda się uratować mu życie? Często skurcz nadkomorowy.